قفل کردن هم اومدن ایران. مرسی. نوش جان. These biscuits for Isfahan. آزادسازی موسیقی نیروهای خدا خیرت بده. اما اسم شریفه. آقا وحید گفت من میلادم. بچه‌ها اسمشون خارجی مالیجی بود من نفهمیدم. هنوز خودم حفظ نکردم اسمشون. من نه ولی اسپانیا رو دوست دارم. من خودم خراسانی اصالتا مال بالای شمالم. بالای مشهدم شمال خراسان درگز. آفرین ولی تهران زندگی میکنم. We are in desert of Iran. Very warm. Dojechaliśmy do Isfahanu. Jest godzina 7:30, więc poszło nam w miarę szybko. Jak na 450 km też nie wyjechaliśmy tak zupełnie wcześnie. Pewnie byśmy to przejechali szybciej, ale mieliśmy kilka przerw po drodze. Ale generalnie myślę, że tempo jest dobre. Myślę, że do 600 km można liczyć na przejechanie w ciągu jednego dnia, tylko pod warunkiem, że się startuje może o 9, 10, a nie tak jak my o 12. Bo mamy teraz swojego opiekuna, tego chłopaka, który jedzie już z nami 200 km razem jedziemy. Stwierdził, miał jechać prosto do Yazd, ale stwierdził, że pojedzie z nami przez Isfahan. Też się tu zatrzyma na noc u jakichś swoich znajomych. A jutro pojedzie dalej. No, a myśmy dzwonili do naszego, znaczy w sensie, że myśmy pisali przed chwilą do naszego hosta, ale on też do niego dzwonił, więc coś tam powiedział, czy on jako... jak tam pojechać i pojedzie tam z nami. No. Potem sam jedzie dalej jednak, to szli razem. Czy nie zostaje w Isfahanie? Nie, jednak nie. Okej. Ale co, jakoś nas tam zna już ten adres, wszystko i nas tam poprowadzi? Tak. Tak. Jeszcze jedziemy stopem, czy już jesteśmy blisko? Czy... Chyba mamy jakiś kilometr czy 2 km na pewno przejść. I potem można autobusem albo taksówką tam pojechać gdzieś w tym stylu. Aha. سلام چطوری؟ اسمتون چیه؟ Elihu! Elihu! Prywatny koncert. Ten chłopak, co jechał z nami na stopa. Jesteśmy w Isfahanie, wyszliśmy teraz z domu, ale tak zupełnie, słuchajcie, na lajcie, bez żadnego pośpiechu. Spaliśmy do 8:30, teraz jest 11, zjedliśmy sobie śniadanko, posiedzieliśmy jeszcze przy komputerze, przy internecie chwilę, a teraz idziemy zwiedzać Isfahan. Peszman nam nie zostawił, tylko zaznaczył na mapie miejsca. Powiedział, że to jest wystarczająco na dziś, tak. Bo tych miejsc mógłby nam jeszcze więcej zaznaczyć, ale mówi, że te nam w zupełności wystarczą. A w ogóle wczoraj była niezła historia, bo z tym chłopakiem, z którym jechaliśmy stopem, później wyszliśmy z samochodu i trzeba było kawałek przejść do jakiegoś przystanku. Siedliśmy na przystanku i przyszedł i dosiadł się tam jakiś chłopak, który czekał chyba na autobus. A właśnie nie wiem, czy na autobus, czy to byli jego znajomi chyba. No, mi się wydaje, że on czekał na autobus, ale potem zadzwonił do tych znajomych, żeby przyjechali, tak zrozumiałam. No właśnie, coś takiego. I przyjechali znajomi samochodem i wszyscy w czwórkę się tam zapakowali. Czyli 6 osób. Czyli 6 osób, oni w dwójkę przyjechali. I nas odwieźli prosto pod to
My we Mieszkanie. dwójkę siedzieliśmy na przednim siedzeniem, Tak, a siedzenie. 3 osoby z tyłu. Tak, dokładnie. Wczoraj Perzman nam opowiadał ciekawostkę, bo jest, jak wiecie, jest Ramadan i nie można jeść na ulicy ani pić. Ja myślałam, że w ogóle, że nie można, żeby nikogo nie obrazić, ale to jest po prostu prawo. I można za to być zaaresztowany. Turystom nic nie grozi, bo podobno nikt turystów nie aresztuje, ale miejscowi za picie albo jedzenie na ulicy mogą zostać zaaresztowani i tutaj w Isfahanie policja jest bardziej restrykcyjna, bo w Teheranie ludzie pili w parku i nie było problemu. A tutaj można dostać karę taką, że trzeba wykopać 3 groby, które są tam 2 metry na 2 metry głębokie i metr na 2 metry, więc to jest bardzo dużo ziemi, dużo pracy. Ze 2 dni to by zajęło. Tak, dla takiego normalnego, silnego faceta to byłoby 2 dni roboty, jakby to robił sam. Tak. I to już jest pierwszy z tych ciekawych mostków. Ten bardziej kładka niż most, nie? O, pierwszy. Salam. O, patrzcie, jak z tej strony będzie lepiej widać. Czujesz, że jest fajny taki powiew chłodny. Tak, i nawet taki zapach, jakbyśmy byli nad morzem. Nad morzem, trochę, nie? no. Nawet bym powiedział, że ta woda zachęca do kąpieli. No, jak na taką dużą rzekę wcale nie jest brudna. Wcale nie Przynajmniej jest tak nie wygląda. Ale chyba nie wolno się kąpać. Ale co, jak będziemy w Azerbejdżanie, to chyba się tam wkąpiemy w Morzu Czarnym tam już, nie? W końcu trzeba się wykąpać, tak. Tak. Ja już myślałam, że w morzu nie będziemy się wykąpać, bo Tak. jakbyśmy jechali pierwotną trasą, to byśmy nie widzieli już morza po Iranie. Fajną rzeczą jest w miastach, że jest dużo parków i naprawdę jest sporo zieleni. I widzicie, że lubią też sobie urozmaicać. Tutaj są koniki. No. A potem jak przejdę, Proszę. Talenta na koniu. Jedź teraz. to może być ślisko, nie? No. Udało się? A my tymczasem zbliżamy się do jednego z tych sławnych, zabytkowych mostów. Możemy policzyć, ile ma, jak to się nazywa? Arkady? Arkadki? Takie łuki, tak? Gdzie tam ta woda przepływa. Zaraz policzę. 1, 2, 3, 4. Ja naliczyłem 34 z tą małą. A liczyłaś z tą małą. Tak, czyli 34. Nie wiem, jak się to nazywa, ja powiem, że arkady, ale możecie mnie poprawić, jak to się inaczej nazywa. No i wychodzi na to, że już jestem w tym miejscu na pewno drugi raz, jeśli nie trzeci, bo chyba kiedyś jak wracałem z Pakistanu, z Karakorum Highway, to jechaliśmy tranzytem przez Iran i najprawdopodobniej też wtedy jechaliśmy przez Isfahan. A Dorenda już znalazła znajomość. Salam alaikum. Hello. Hubi, helifu. Tu jest tak, że się bardzo szybko znajduje znajomości. Wszyscy są bardzo mili. Bye bye. Khoda hafez. Merci. 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 No, jak widzicie, od tych pań dostaliśmy cukierki, słoneczniki. Same nie jadły, ale chyba uznały, że my możemy jako turyści bezpiecznie Jeść. Mhm. Więc tak to jest. A to jest tak zwany most 33 łuków.
i został zbudowany w 1602 roku, czyli kupę lat temu. Tak wygląda most od góry. Jesteśmy przed hotelem Abbasi, gdzie ponoć jest świetny ogród do zobaczenia. Spróbujemy tam wejść. Chyba nas wpuszczą, nie? Tak, bo tam jest restauracja. To taki hotel, że jak sprzedamy pierwsze 1000 dywanów, to w nim będziemy nocować. Chyba dopiero. No, ale ogród jest ładny. Ale czy aż taki ładny? I to jest ogród na terenie hotelu. Sami możecie zobaczyć, no ładnie utrzymany, ale jakiegoś mega piorunującego wrażenia nie robi. Ale ładnie. Przynajmniej nie jest tak gwarno jak na ulicy, nie? No, jest tu cicho. Jest tu cicho. Tylko ptaszki. Pałac zbudowany w słowikowym sadzie. W roku, nie jestem pewna jak to się liczy, albo 350 lat temu, albo prawie 1000. Albo prawie 1000. Bo nie wiadomo według którego kalendarza. Tak. Podobno w środku nie ma nic ciekawego, więc nie będziemy płacić za bilet, więc tylko filmujemy stąd. Prawie wszystko stąd widać. Mówimy do Was za kraty, bo dalej byśmy musieli kupić bilet, tam wejść. Ale widzicie, kamerkę można wprowadzić, więc po co kupować bilety? Dłuższy kij trzeba było wziąć. Tak. Taki 10-metrowy. Ciekawe, że takie są. A to jest słowikowy park. سینما مال درد است ای دریغا مرهمی سینما مال درد است ای دریغا مرهمی دل ز تنهایی به جان آمد. Jesteśmy na największym placu w Isfahanie. W ogóle Isfahan to jest ciekawe miasto, bo badania naukowców świadczą, że były tutaj już pierwsze osady, osiedla ludzkie w czasach neolitu. Czasy świetności miasta przypadają na XVI wiek. W tym wieku rządziła tutaj dynastia Safawitów i szach Abbas I Wielki ustanowił w tym mieście stolicę Imperium Perskiego. Wówczas było to jedno z największych miast świata, zamieszkanych przez ponad 1 000 000 osób. Funkcjonowało w nim 163 meczety, 48 szkół religijnych, madresów, 1801 sklepów i 263 łaźnie publiczne. To sobie wyobraźcie, jakie to było wielkie i znamienite miasto wówczas. A ja już tu wracam po raz 3 w swoim życiu i jestem bardzo z tego powodu zadowolony. A przede wszystkim cieszę się, że mam teraz ze sobą kamerę i mogę Wam co nieco o tym opowiedzieć, a przede wszystkim to wszystko
Wam pokazać. Wokół placu, tak jak w większości innych miast, na przykład w Krakowie, Sukiennica, wszędzie znajdują się sklepy z pamiątkami. No, powiem. Może nie, no nie tylko z pamiątkami, nie? Bo Ale są... takie rzeczy, które... Nie, no ładne te rzeczy są. Ceny wcale nie są takie złe. Tak? Nie zbyt dużo w jednym opakowaniu, ale jak prezent do domu, to można byłoby kupić, jakbyśmy nie pojechali jeszcze pół roku. Jakbyśmy pół roku nie podróżowali, to można by coś na prezent kupić, nie? Tak. Takie pudełeczko. To za 11. Za 11. No to będzie jakieś 12 zł. Mhm. Najtańsze. No. Także jak coś, to możecie tutaj przyjechać, to nie jest drogo w tym sklepie. Ale to jest lepsze niż ta nuga. Aha. A to nie wiem, co to kosztuje. Thank you. Dobra.